Cześć babcia. No cześć kochanie. Jak tam u ciebie? No dobrze. Super. No mam pytanie, co nie, bo mam interwiować ktoś w tym, w Polsce, co nie, to rodził się, albo żył, kiedy był w wojnie. Tak. Co on tylko spytał się, ile miałeś lat, kiedy żyłeś? Ja się urodziłam w czasie wojny. W czasie wojny? W 41 roku, w 41. No. I to, pamiętasz siostra takie... Pamiętam po wojnie, pamiętam jak już kończyła się wojna, jak się u nas, wiesz, ten kocioł cały był, jak już Ruscy się cofnęli, to palili za sobą rzeczy. Pamiętam jak to takie rzeczy, tylko trochę. A potem jak wyjechaliśmy na ziemię odzyskane, czyli po Niemcach, tu gdzie Niemcy opuścili, cofnęli się, to było to w Koszalińskim, to wtedy to pamiętam wszystko, nie? To wiadomo, że już miałam ile? 6 lat, 5-6 lat, to już pamiętam. Pamiętam jak przyjechaliśmy, jak tam było w ogóle, jak pod strachem żyliśmy, jak nic nie było, jak nam kradli wszystko, byśmy nie mogli nawet drzwi otworzyć, o takie rzeczy. A tak to tylko z opowiadania wiem. No. Gdzie mieszkałeś w Polsce? Ja mieszkałam Biała Podlaska. Biała Podlaska, to nie jest Białogard? Tak, to jest przy granicy rosyjskiej niedaleko. To kiedyś nie była Rosja, ale też Rosjanie popędzili Niemców, to się posunęli aż do Buga. No. A myśmy przed Bugiem mieszkali, z tej strony. Wiem, że przy tym, tam gdzie ja się urodziłam, gdzie moi rodzice stąd pochodzą, to tam przepływa rzeka Bug. Nie Bóg, co Pan Bóg, tylko Bug. Rzeka się nazywa tak, nie? I to graniczyło między Rosją a Polską. I dotąd się Rosja posunęła, zabrała do Buga. A od Buga, i tutaj największy był taki kocioł wojenny. Tam wszystko, wiesz, niszczyli, jak tylko mogli, jak gdyby na zemstę. Ale twoja mama miała koleżanki, co umierali, co zginęli, kiedy był wojna? Tak, mamy kolegów, zabrali na zakładników, bo tam gdzieś wagon wysadzili z amunicją. Wiesz, partyzantka się zebrała, taka, która chciała trochę pomóc w tej wojnie, niszczyć, jak jadą z amunicją, żeby ją... Wiesz, co to jest amunicja? To nie dali całe Polskę z powrotem? No, oni oddali Polakom, tak, od Polskę, ale oni rządzili Polską, zabierali towary, musieliśmy im bez przerwy wszystko najlepsze wysyłać. Bida była, bo to komunizm był straszny, zaczęli prześladować katolików, wprowadzać zamęty, proszę Ciebie, w kościołach zdejmować ołtarze, krzyże, w szkołach, w pracach, do kościołów. Ten, kto pracował, nie mógł chodzić do kościoła, bo jak chodził, to premii nie dostał, czyli... A co, było inne kraje, co pomagali Polscy? No tak, to mówi historia, że USA i Anglia i to, że pomagali, a ta pomoc to była chyba raczej taka w broni, wydaje mi się, nie wojskiem, tylko w broni. Tego do 81 roku, póki wybuchł ten strajk i wszyscy Ruscy z Polski musieli się usunąć. Ja powiedziała to tak po katolicku, że kiedy Jan Paweł II, papież nasz Polak, za Polskę oddał w opiekę Matce Najświętszej, to wtedy zaczęły się dziać te cuda, które właśnie mamy, że Ruscy pomału zaczęli opuszczać Polskę i opuścili wszyscy. Ale musieliście też uczyć się ruskiego w szkole? Musieliśmy się uczyć ruskiego. Jak z ruskiego miałeś 2, to musiałeś siedzieć do lata w tej samej klasie. Z jednego przedmiotu mogła być 2, tylko nie z rosyjskiego. Trzeba było wszystkim ekspedientom umieć rozmawiać po rosyjsku. Nikt się do pracy nie dostał po rosyjsku, nie miał rozmawiać, bo to było dla nich bardzo ważne, gdzie oni byli, żeby oni się obracali tak jak u siebie w domu. Rozumiesz? Wszędzie mogli się dogadać i wszystko. Do ich sklepów, co oni mieli za bramą, tam wiesz, swoje specjalne magazyny,
Nie wolno było Polakom wejść. Ale oni mogli po naszych sklepach wszystko wykupywać jeszcze bez kolejki. A co twoja mama powiedziała o II wojnie? Co oczywiście... Proszę? A co twoja mama powiedziała o wszystkim? No, mama moja opowiadała, i moja mama dużo mówiła. Moja mama nie przeżyła tylko jedną wojnę. Moja mama przeżyła wojnę w 18 roku. Moja mama była wywieziona na Sybir. No, moja mama jeszcze innych, gorszych sytuacji miała w swoim życiu, także tego, no moja mama przeżyła w wielkim lęku. Maleńkich dzieci miała, wtedy już w czasie wojny się urodzili. Czekaj, ile nas było już wtedy? 4, 5 chyba. W czasie wojny już nas było. 5, 6. Co twoja mama powiedziała, że schowaliście się pod Undermarken? No, to myśmy się schowali, bo pod taki bunkier był wykopany, wiesz, w ziemi. Bunkier taki, wiesz jak to bunkier wygląda? Tak. Taki kopiec. Zamaskowany, coś tam posadzone, wiesz, i zakryte tylko jakimiś poduszkami, okna nie było, niczego, tylko pozatykane taki, w takim bunkrze. Bo żebyśmy byli w domu, to byśmy nie żyli. Bo dom nasz się w kawałki rozwalił. Także dobrze, że siedzieliśmy w bunkrze. Tak. Szczęście maliście. No. Także tak to wyglądało. Co jeszcze? Ja myślę, że to wszystko, ale no, dziękuję bardzo, babciusz. Nie ma za co. Że dużo do opowiadania, wiesz.